Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl i .com. Zrozumiałym pytaniem, które gdzieś często pada w filmikach pod statynami, które nagrywam, jest: OK, Bartek, w takim razie jaka jest fajna alternatywa? Co mógłbyś polecić zamiast statyn, jeśli chciałbym wypróbować coś, jak to niektórzy mówią, bardziej naturalnego? I właśnie tym zajmiemy się w tym filmiku. Zajmiemy się suplementem, który bym powiedział, i nie lubię szafować tym słowem, jest całkiem cudowny, o ile nie po prostu cudowny. I badanie, które będę przytaczać w tym filmiku, to jest jedno z takich badań, gdzie człowiek staje, za przeproszeniem, z intelektualnym drągalem od komputera, po prostu sutki z ekscytacji, twarde tak, że mogą ciąć szkło, ma ochotę wybiec po prostu ledwo odziany, jak bezstydna weszetnica i gdzieś tam z jakiejś mównicy krzyczeć ludziom na ulicy. I są alternatywne, są lepsze alternatywy. I właśnie tą alternatywą zajmiemy się w tym filmiku. Tym cudownym związkiem, żadnego suspensu nie będzie, jestem fatalnym youtuberem, tym cudownym związkiem jest nadtokinaza. I skąd ona się bierze? Tutaj odrobina historii. Po raz pierwszy ten związek został wyekstrahowany czy wyizolowany przez doktora Hiroyuki Sumi w roku 1987. To w sumie cała historia. Natomiast skąd ten związek tak naprawdę się bierze? Odpowiedź znajduje się w samym związku. Jest to nadtokinaza i ona bierze się z narodowego dania Japonii, którym jest natto, i prawdopodobnie wiele osób kojarzy, to jest takie danie fermentowane i fermentowane jest, ponieważ fermentuje się całe ziarna soi przy pomocy bakterii Bacillus subtilis. W ten sposób właśnie powstaje natto. I nadtokinaza jest związkiem, który jest jakby ekstrahowany konkretnie z tego dania. Jeśli, już na wszelki wypadek uprzedzę na początku, jeśli ktoś uważa, że jedzenie samego natto tutaj coś da, no niestety nie. Na tym polega kłopot z wieloma cudownymi związkami. Na przykład wiele osób zachwyca się resveratrolem, który ma oczywiście fajne zastosowania i uważa, że jeśli będą jeść winogrona albo pić wino, to będzie dawać to jakieś niesamowite korzyści. Niestety mówimy o małym związku w tonie całych innych związków, również szkodliwych. Tym samym nie jest tak, że ten jeden związek jako część składowa całego jakiegoś posiłku czy dania będzie w stanie zaoferować korzyści zdrowotne i o tym warto pamiętać. Także mówimy tutaj konkretnie o już odizolowanym czy wyizolowanym suplemencie nadtokinaza. Natomiast teraz oczywiście jakie korzyści jest w stanie zaoferować ten związek, a potem przejdziemy sobie do samego badania. Krótka przerwa, która jest jednocześnie przypomnieniem dla wszystkich, którzy tak jak ja żyją we własnej głowie, nie dotyczy ich nasza czasoprzestrzeń, nie wiedzą, który jest dzień tygodnia i jakie jest święto. No właśnie, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Warto zaopatrzyć się w takim razie w dobre mięsko i właśnie dlatego sponsorem dzisiejszego odcinka jest moja ulubiona mięsna paczka. Dla tych, którzy nie wiedzą, mięsna paczka oferuje mięso z certyfikowanych ekologicznych polskich, to jest ważne, polskich gospodarstw. Jest to odpowiedzialna hodowla bez żadnych antybiotyków, boosterów wzrostu poprzez cały cykl hodowli. Cały proces zamawiania jest szalenie łatwy. Po pierwsze wchodzimy na stronę mięsnej paczki, wybieramy sobie jedną z gotowych paczek, które są oferowane, albo można wybrać własną paczkę, można je powiększać na przykład. Czy innymi słowy, wszystko dobieramy wedle własnego gustu. 2. Wybieramy miejsce docelowe, czyli gdzie ma dotrzeć paczka. Nawet jeśli to jest Paryż, w sensie Paryż w Kujawsko-Pomorskim, to ta paczka dotrze. I punkt 3. Paczka przychodzi prosto pod nasze drzwi. Mięso jest zmrożone jak serce twojej byłej, więc wystarczy tak naprawdę przełożyć to mięsko do zamrażarki i może tam siedzieć. Jak długo może siedzieć? 18 miesięcy, a same wyroby mięsne do 6 miesięcy można tak przechowywać. Więc jeśli ktoś chce sobie zrobić po prostu zapas mięsa właśnie pod gotowanie, czy pod święta, Nowy Rok, polecam zamówić i warto wiedzieć, zamawiamy do 19 grudnia, ponieważ po tym okresie już niestety nie będzie możliwe wysłanie paczki. A jeśli chcesz trochę oszczędzić, to z kodem BARTOSZ10 będzie 10% zniżki. Akurat coś zostanie na prezenty na święta. Dzięki jeszcze raz mięsnej paczce za sponsorowanie tego odcinka i wracamy do tematu. Związek, który trzeba przyznać, budził dosyć duże zainteresowanie, odkąd został wyizolowany w roku 1987. Nie bez powodu. Jedne takie, czy dwie z takich mocnych właściwości, które rzuciły się w naukowe oczy, było to, że jest to związek przede wszystkim przeciwzakrzepowy, czyli innymi słowy zapobiega tworzeniu się zakrzepom w naczyniach krwionośnych i dodatkowo jest to związek fibrynolytyczny, czyli innymi słowy będzie rozpuszczać istniejące już zakrzepy, czyli już mamy tutaj dwie korzyści. Przede wszystkim będzie rozpuszczać istniejące zakrzepy i będzie zapobiegać tworzeniu się nowym zakrzepom. Oczywiście tych korzyści będzie tutaj dużo więcej, do czego dojdziemy. Zanim przejdziemy dalej, zacznijmy od podstaw, mianowicie od tego, jak samo to badanie było zorganizowane, ponieważ to jest bardzo ważne. I nie przesadzałem na początku mówiąc, że badanie było bardzo ekscytujące.
następujące. Po pierwsze, w badaniu brało udział 1062 osoby, więc była to zdecydowanie istotna statystycznie próbka ludzi. Wśród tych osób ci uczestnicy byli kategoryzowani ze względu na indeks masy ciała, byli kategoryzowani czy rozdzielani ze względu na aktywność fizyczną, czyli osoby, które to robią więcej niż 5000 kroków dziennie i mniej niż 5000 kroków dziennie, byli rozdzielani ze względu na to, czy piją alkohol, czy nie piją, czy palą, czy nie palą. Samo badanie trwało 12 miesięcy i miało na celu pokazanie tak naprawdę, czy sprawdzenie, można powiedzieć, 3 głównych rzeczy. Przede wszystkim, jak nattokinaza będzie wpływać na profil lipidowy tych osób. To był pierwszy cel badania. Drugie było, jak nattokinaza będzie wpływać na progresję miażdżycy u tych osób. I po trzecie, jak zmieni się wielkość blaszek czy tych płytek miażdżycowych, które wykryto w tętnicach szyjnych u uczestników tego badania przed samym badaniem oraz jak zmieni się grubość błony wewnętrzno-środkowej w tętnicy szyjnej, czyli znowu kolejny z takich, bym powiedział, niezłych parametrów, które pokazują progresję miażdżycy. Osoby te, zdecydowana większość osób w tym badaniu dostawała dziennie 10800 FU. To są jednostki, które się nazywają fibrin units. Jest to, można powiedzieć, zdolność danego preparatu właśnie do rozpuszczania fibryny, czyli tak jak mówiliśmy wcześniej o tej zdolności fibrynoitycznej, czyli do rozpuszczania zakrzepów nattokinazy, to właśnie ten FU pokazuje, jak duża dawka danego związku, w tym przypadku oczywiście nattokinazy, jest podawana uczestnikom. Więc większość jeszcze raz dostawała 10800 tych jednostek FU, natomiast była mała grupa wydzielona dla porównania, która dostawała 3600 jednostek. I było to rzeczywiście świetnie umotywowane, jak niedługo wytłumaczę w dalszej części omawiania tego badania. Codzienna suplementacja nattokinazą przez 12 miesięcy miała następujący wpływ na profil lipidowy u tych uczestników. 95,4% wszystkich pacjentów spadł całkowity poziom cholesterolu. Trójglicerydy zostały obniżone u 85,2% wszystkich uczestników. Lipoproteina L została obniżona u 84,3% wszystkich uczestników, a lipoproteina HDL wzrosła u 89,1% wszystkich uczestników. I oczywiście nie interesuje nas tylko, czy zmieniły się te parametry, ale jak konkretnie one się zmieniły. Całkowity poziom cholesterolu spadł u tych uczestników średnio o 15,9%, trójglicerydy spadły przeciętnie o 15,3%, lipoproteina LDL została obniżona średnio o 18,1%, a lipoproteina HDL wzrosła średnio o 15,8%. Zrobię tutaj bardzo ważny i potrzebny wątek poboczny. Trzeba wybaczyć naukowcom z tego badania, że nie uwzględnili w tym badaniu wpływu nattokinazy na ciśnienie. Jest to zrozumiałe, ponieważ oni badali naprawdę dużo zmiennych, jak na takie 12-miesięczne badanie. Jest zawsze, można powiedzieć, chęć, żeby badano jak największą ilość zmiennych, ale w praktyce tak naprawdę nie jest to dobry pomysł i badana jest właśnie jakaś zawsze konkretna pula zmiennych. Natomiast nattokinaza ma udowodniony wpływ na obniżanie ciśnienia. I mamy bardzo fajne badanie, które zostało przeprowadzone na 86 uczestnikach w wieku od 20 do 80 lat. To było badanie randomizowane, podwójnie zasierpione z próbą kontrolną. I tam pokazano, że 2000 jednostek tych FU nattokinazy, a przypominam, w tym badaniu, o którym ja mówię, było podawanych 10800, więc ponad 5 razy więcej. 5,5 tak naprawdę raza więcej. Natomiast w tym badaniu, w którym testowano wpływ nattokinazy na ciśnienie, podawano przez 8 tygodni 2000 jednostek FU nattokinazy dziennie tym uczestnikom. I co się okazało? Że zaledwie 2000 jednostek było w stanie w 8 tygodni obniżyć ciśnienie skurczowe przeciętnie o 5,5, a ciśnienie rozkurczowe średnio o 2,8, chociaż znowu byli tam oczywiście czempioni tacy w tym badaniu, że nawet przy tak niewielkiej suplementacji ciśnienie skurczowe zostało obniżone o 10 jednostek, ciśnienie rozkurczowe z kolei zostało obniżone w porywach od ponad 5. Natomiast jeszcze raz tutaj mamy ponad 5-krotnie większą dawkę nattokinazy w tym badaniu. Po pierwsze, wiemy, że jeśli ktoś ma kiepski profil lipidowy, to wiemy już, że nattokinaza jest w stanie to prostować. Wiemy, że nattokinaza jest w stanie już poprawić ciśnienie, czyli obniżyć ciśnienie u osób, które cierpią na nadciśnienie. Co jeszcze jest w stanie zrobić nattokinaza? Co jeszcze odkryto po tych 12 miesiącach? Czas na deser, a więc wpływ nattokinazy na samą wielkość blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej oraz grubość błony wewnętrzno-środkowej w tej tętnicy. Więc średnio wielkość blaszki miażdżycowej została zmniejszona o 36% tętnicy szyjnej w ciągu 12 miesięcy. Z 1,33 mm do mniej więcej 1,04
mm. Jeśli chodzi o grubość błony wewnętrznośrodkowej w tętnicy szyjnej, średnio została zmniejszona o 21,7%. Czyli same wyniki, bym powiedział, no absolutnie fascynujące i fantastyczne, chociaż jeszcze dojdziemy do tego, że to nie jest koniec tak naprawdę tych cudów. Natomiast warto jeszcze przyjrzeć się, bo na początku mówiłem, że te osoby były pogrupowane między palących, niepalących, ruszających się więcej, oczywiście mężczyźni, kobiety. Kto skorzystał najbardziej z tych wszystkich grup? Bo trzeba przypomnieć, że mamy też między innymi te osoby, które piją alkohol. Jeśli ktoś bierze statyny i pije alkohol, to natomiast w tym przypadku no, te osoby brały tą nadtokinazę, żeby było śmiesznie, bez żadnych problemów, jak się okaże. Więc kto miał największe korzyści? Kobiety skorzystały na suplementacji nadtokinazą ciut bardziej niż panowie. Naukowcy słusznie podkreślili, że różnica nie była statystycznie istotna, ale wciąż panie wygrały. Osoby, które wykonywały więcej niż 5000 kroków dziennie, bardziej skorzystały na suplementacji nadtokinazą niż osoby, które miały taki bardziej siedzący tryb życia. Osoby otyłe, które były klasyfikowane w tym badaniu jako osoby, które mają więcej niż 20 współczynnik masy ciała, czy ten BMI, więcej niż 27,5, skorzystały na suplementacji bardziej niż osoby z tym niższym BMI, czyli poniżej 27,5. Osoby palące i osoby pijące skorzystały bardziej na suplementacji nadtokinazą niż osoby niepalące i niepijące. Jest to oczywiście plus, jeśli ktoś ma takie przywary, nazwijmy to, czy takie zwyczaje. Wiadomo, że nadtokinaza może potencjalnie bardziej pomóc, natomiast oczywiście ten lepszy wynik był związany tylko i wyłącznie z tym, że na przykład wielkość blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej u tych osób była większa. Grubość tej błony wewnętrznośrodkowej tętnicy szyjnej była większa od początku upalaczy i osób pijących, więc, że tak powiem, no nie ma co się cieszyć aż tak, powiedzmy. Dodatkowo, to co wykryto w tym badaniu, co uważam było bardzo fascynujące, wykryto efekty synergiczne między aspiryną i witaminą K2, czyli osoby, które brały witaminę K2, jestem pewien, że jakbym się zakładać, na pewno bardzo duża część z Was bierze witaminę D3 z witaminą K2, czyli już jakby ten warunek jest odhaczony, żeby zaszedł jakiś efekt synergiczny. Osoby, które brały właśnie witaminę K2, jak tutaj widzimy w tabelce, miały lepszy efekt suplementacji nadtokinazą niż osoby, które tego nie brały. Ale dodatkowo osoby, które brały aspirynę, można powiedzieć, no też środek jak najbardziej przeciwzakrzepowy, miały lepsze wyniki, kiedy brały tą aspirynę razem z nadtokinazą. Czyli znowu mieliśmy lepszą poprawę profilu lipidowego i większą poprawę, jeśli chodzi o te parametry miażdżycowe. Teraz na łyżkę dziegciu, mianowicie jakie były efekty uboczne stosowania nadtokinazy w tej dawce, czyli 10800 jednostek? Nie było. Właśnie to jest ta piękna kropka w wykrzykniku, jeśli chodzi o to badanie. Nie było żadnych efektów ubocznych. I rzeczywiście, patrząc na inne badania toksykologiczne dotyczące profilu bezpieczeństwa nadtokinazy, pokazano, że w dawkach od 1 do 14 tysięcy, jeszcze mielibyśmy zapas, żeby dojechać z 10800 do 14 tysięcy, jeśli ktoś chciałby testować, nie było żadnych efektów ubocznych. Chociaż, za to trzeba kochać toksykologię, w jednym badaniu sprawdzano, szczury maksymalnie będą w stanie wytrzymać dawkowanie nadtokinazą do oczywiście aż wywołania jakichś efektów ubocznych i tam testowano dawki 22 000 tych jednostek Fu na kilogram masy ciała, przeliczając to na nas podawano 1,4 miliona jednostek u szczurów i nawet ta dawka nie wywoływała efektów ubocznych. Oczywiście nie polecam, nie trzeba by paczek tego zjeść, ale tak czy siak do 14 000 jednostek jeszcze raz pokazano, że jest to w pełni bezpieczne, jeśli chodzi o ludzi. Natomiast trzeba pamiętać, że z racji tego, że jest to suplement, który ma działanie przeciwzakrzepowe i fibrynoityczne, on będzie wchodzić z interakcje z innymi lekami, i suplementami, i ziołami, które będą miały takie działanie. Piękny efekt synergiczny, a tutaj oczywiście jakby w pozytywnym znaczeniu będą wchodzić w interakcję. Efekt synergiczny widzieliśmy w połączeniu aspiryny z nadtokinazą. Natomiast to jest więcej niż pewne, że jeśli ktoś bierze inne suplementy albo leki, które mają działanie fibrynoityczne albo przeciwzakrzepowe, jestem pewien, że gdzieś wystąpi jakaś interakcja. Czyli na przykład osoby, które biorą kurkuminę celem rozrzedzania krwi, czy kwasy omega-3 regularnie mają podobne działanie, trzeba być bardzo ostrożnym. Oczywiście, nie wiem, osoby, które biorą heparynę, warfarynę, jakiś aksaban, jakiekolwiek leki przeciwzakrzepowe, trzeba być ostrożny. Trzeba być bardzo ostrożnym, więc zawsze przypominam, nie ma w pełni bezpiecznego suplementu, nie ma w pełni bezpiecznego leku, nie ma w pełni bezpiecznego zioła. Wszystko ma swoje efekty uboczne i wszystko robić z głową. Pomijając to,
wciąż niesamowicie jakby ciekawy profil bezpieczeństwa tego suplementu. Czas na wielkie podsumowanie. Czego można spodziewać się po suplementacji nadtokinazą? Ma działanie przeciwzakrzepowe, więc będzie zapobiegać powstawaniu zakrzepów. Ma działanie fibrinoityczne, więc będzie rozpuszczać fibryny, czy innymi słowy będzie rozpuszczać istniejące już zakrzepy. Ma działanie obniżające ciśnienie. Jeśli chodzi o te badania, które cytowałem, gdzie podawano uczestnikom 2000 jednostek, jeszcze raz możemy średnio spodziewać się obniżenia ciśnienia skurczowego o 5,5, rozkurczowego 2,8. Jeśli ktoś brałby dawki 10800 jednostek, na pewno to obniżenie ciśnienia byłoby bardziej znaczące. Jeśli chodzi o profil lipidowy, będziemy mieć obniżenie trójglicerydów, podbicie lipoproteiny HDL, obniżenie lipoproteiny LDL i obniżenie całkowitego cholesterolu. Jeśli chodzi o same blaszki miażdżycowe, grubość tych błon wewnętrznych czy wewnętrznośrodkowej, mówiąc ogólnie, biorąc to już całościowo, grubość się zmniejszy, sama wielkość blaszki miażdżycowej się zmniejszy. Minimalne dawki skuteczne, patrząc na badania, to będzie 6-7 tysięcy tych jednostek FU. Nie brać mniejszych ilości. To jest o tyle ciekawe, bo nawet to badanie bardzo mocno podkreślało, że inne badania przeprowadzone nad nadtokinazą sugerowały, że jeśli ktoś chciałby właśnie używać nadtokinazy jako alternatywy choćby dla statyn, to trzymać się dawek 2000 jednostek. No i to badanie pokazało bardzo wyraźnie, bo mówiłem, że tam była mała grupa osób, która dostawała dawki 3600 jednostek, że nie ma to żadnego znaczenia. W sensie nie można się spodziewać właściwie żadnych efektów, tym bardziej nie można się spodziewać żadnych efektów, jeśli chodzi o 2000 jednostek. Natomiast wiemy z innych badań, że już przy dawkach 6 do 7000 jednostek tych FU nadtokinazy będziemy mieć już pozytywne efekty. Natomiast oczywiście w tym przypadku, w tym badaniu mówiliśmy o dawkach 10800 jednostek. Jeszcze raz, nie pokazano efektów toksycznych nadtokinazy do dawek sięgających 14 tysięcy tych jednostek FU dziennie. Z ciekawszych rzeczy, w przeciwieństwie do statyn, ja tutaj omawiałem w filmiku, jakie grupy ryzyka, jakie grupy osób mogą spodziewać się efektów ubocznych, jeśli chodzi o statyn. I na przykład między innymi kobiety mogą spodziewać się dużo większej ilości efektów ubocznych niż mężczyźni. Osoby otyłe, czy jakiekolwiek tak naprawdę osoby, które mają zaburzenia mitochondrialne, tak naprawdę osoby, które mają kłopoty metaboliczne, czyli między innymi otyłość, mogą spodziewać się większych kłopotów. Osoby pijące mogą zapomnieć o braniu staty, chyba że chcą sobie rozwalić wątrobę. Natomiast w przypadku nadtokinazy u wszystkich tych grup mieliśmy wręcz lepszą poprawę, tak? Czyli te osoby bardziej skorzystały na braniu nadtokinazy. Więc można powiedzieć, wszystkie osoby, które dostają w dupę od statyn, jeśli chodzi o efekty uboczne, będą miały większe korzyści i wciąż zero efektów ubocznych, jeśli chodzi o nadtokinazę. Konkluzja, jeśli chodzi o choroby przewlekłe, jest tak naprawdę zawsze taka sama. Praktycznie zawsze są lepsze alternatywy niż dostępne leki. Ja wiem, że ciężko może w to uwierzyć, bo po prostu o konkretnych alternatywach nie słyszy się szeroko, ale współczesna medycyna jest absolutnie fatalna, jeśli chodzi o leczenie chorób przewlekłych. Leki, które są oferowane, mają mnóstwo efektów ubocznych, są po prostu promowane, bo no cóż, są pieniądze na marketing, tak to powiedzmy. Natomiast zawsze praktycznie będą lepsze alternatywy, które mają lepszy profil bezpieczeństwa i też będą dawać lepsze efekty. Nadtokinaza, jeśli chodzi o leczenie miażdżycy, tak, możemy tak ogólnie ujęć, czy nawet nadciśnienia, poprawianie profilu lipidowego, jest tutaj zdecydowanie lepszą alternatywą niż inne leki szeroko promowane, dostępne na rynku. Więc jest to na pewno coś, co warto wziąć pod uwagę. Jednocześnie trzeba pamiętać o jednej rzeczy, to jest wciąż suplement. Suplementy to jest dziki zachód. Trzeba po prostu znaleźć jakiegoś przyzwoitego producenta. Ja nie jestem też od polecania tutaj producentów, natomiast trzeba pamiętać, że jakby stężenie prawdopodobnie będzie się różnić tej nadtokinazy od suplementu do suplementu, bo po prostu jeszcze raz nie jest to rynek po prostu, który jest w jakikolwiek sposób ściśle regulowany. Jak zawsze, jeśli masz pytania dotyczące tego, zostaw je w komentarzach, postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Polecam oczywiście, jeśli chcesz wesprzeć kanał albo chcesz się rozwijać, polecam swoje flagowe kursy o jeden włos za daleko, czyli jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe i nie tylko. W kursie omawiam różnego rodzaju leczenie też chorób skóry głowy. Polecam kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, jak samodzielnie nauczyć się języka od A do Z. Kurs odbywa się pod moją opieką merytoryczną, jak wszystkie zresztą, oraz kurs Kuźnia Ekspertów, czyli jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak zapamiętywać, jak tworzyć zrozumienie, jak wdrażać informacje, takie nawet suche informacje z książki i czynić je rzeczywistością. Jeśli chcesz poczytać sobie szerzej o tych badaniach, które omawiałem, to będą one dostępne w opisie. Oczywiście, jak zawsze, w pierwszym komentarzu pod filmikiem 3 piosenki rockowe, żeby mieli spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Jeśli chodzi o pamięć,
pamięć. Języki polecam mój newsletter, jak się rozwinie opis, to jest właśnie link do mojego newslettera, gdzie właśnie wysyłam różnego rodzaju artykuły a propos pamięci i języków obcych, bo na tym się bardziej koncentruje ta moja strona. I na koniec, jeśli interesują Cię te wszystkie informacje, które tutaj wymieniłem, polecam zostanie patronem kanału za 40 zł miesięcznie. Dla patronów dostępne są m.in. fiszki, gotowe fiszki, które można sobie ściągnąć do tego filmiku i paru 10 ostatnich. I w tych fiszkach będą wszystkie już te informacje przygotowane, które wymieniałem, więc jeśli ktoś czuje potrzebę, można szybko się nauczyć tych informacji właśnie w ten sposób. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.